50 lat temu zegar na wieży Zygmuntowskiej na nowo zaczął odmierzać czas. Zamek Królewski w Warszawie jest symbolem polskiej państwowości. Niegdyś był siedzibą królów Polski, a w dwudziestoleciu międzywojennym stał się rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zegar na wieży był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w historii naszego kraju. Obecnie cieszy zmysły warszawiaków i turystów oraz dostojnie spogląda na wszystkie wydarzenia odbywające się na placu Zamkowym. W 1939 rok przyniósł zagładę zegara i zamku. 17 września pociski artyleryjskie uderzyły w zabytek. Budynek i wieża zygmuntowska stanęły w płomieniach. Pożar szybko rozprzestrzeniał się. Pracownicy zamku heroicznie zaczęli ratować dobytek z niszczących wnętrz. Zegar zatrzymał się. Według podań, aż do powstania warszawskiego wskazówki zastygły na godzinie 11:15. We wrześniu 1944 roku niemieccy saperzy podłożyli ładunki wybuchowe pod ruiny wypalonego zamku. Zamek Królewski przestał istnieć na ponad 30 lat. Po wyzwoleniu podjęto decyzję o odbudowie Starówki. Rekonstrukcję Zamku Królewskiego odsuwano jednak w czasie przez kilka dekad ze względów ideologicznych. Dopiero rządy Edwarda Gierka przyniosły długo wyczekiwaną przez naród decyzję. W styczniu 1971 roku życie Warszawy podało: zamek w Warszawie będzie odbudowany. Miało się tak stać dzięki deklaracji, że budowa będzie sfinansowana ze zbiórek społecznych. Nie inaczej było w przypadku zamkowego zegara. Do jego rekonstrukcji zgłosił się zespół rzemieślników z cechu złotników, zegarmistrzów, optyków, grawerów i brązowników miasta stołecznego Warszawy. Problemem było to, że po wojnie nie było żadnej ani fabryki, ani zegarmistrza, który by zajmował się stricte budową zegarów wieżowych. Stąd też został powołany zespół. Zegar został stworzony przez członków cechu warszawskiego i ze zbiórek po prostu ludzie się składali na ten zegar. W bardzo krótkim czasie była przegigantyczna kwota na odbudowę zebrana. No i każdy tutaj wrzucał, rezygnował z czegoś tam, więc czuł się w pełni zasłużonym współbudowniczym tego zamku. Dla mnie wyjątkowym jest właśnie chociażby przez pryzmat właśnie tego, że mogliśmy go zrobić. Mogliśmy go zrobić jako rzemieślnicy. Mogliśmy go wykonać takie zwieńczenie odbudowy całej Starówki Warszawskiej, która, jak wiemy, ucierpiała w czasie działań wojennych. Ale tak naprawdę to był taki pierwszy sygnał, że możemy coś zrobić, możemy sami coś zrobić chociażby przez tą społeczną zbiórkę pieniędzy na odbudowę zegara. W tych pięknych skarbonach, które imitowały 4 tarcze zegara. To piękna rzecz. W stworzenie zegara zaangażowali się warszawscy rzemieślnicy. Budowali mechanizm, poświęcając swój wolny czas. W przedsięwzięciu wsparła ich Huta Warszawa, odlewając stelaż mechanizmu, wojsko, które pomogło przy budowie tarcz, natomiast znakomici ludwisarze kruszewscy z Węgrowa odlali dzwony, na których wybijane są kwadranse oraz godziny. Całe przedsięwzięcie trwało ponad 2 lata. Sama historia budowy też oparła się o wiele warsztatów po prostu mistrzowskich, gdzie poszczególne części wykonywane były w różnych warsztatach, między innymi w warsztacie mistrza Górskiego, czy też mistrz Wierzbicki dosyć spory udział w budowie.
samego zegara. Zresztą nazwiska wszystkich budowniczych wymienione są na tablicy. No, można sobie podziwiać, zwiedzając samo wnętrze wieży, gdzie umieszczony jest mechanizm. Mój tata dostał się tutaj za sprawą profesora świętej pamięci, profesora Zdzisława Mrugalskiego, ponieważ był najlepszy z rysunku na roku. Dostał taką propozycję, aby zaprojektować cały ten mechanizm, jak również przekładnie wskazań. Zajęło mu to około 1,5 roku, z tego co pamiętam z opowieści, zaprojektowanie wszystkich tych elementów. No a później po skończeniu prac projektowych tutaj szef zespołu, pan Zalewski, porozdzielał dane elementy, rysunki, kto ma jaki element wykonać. No i tak powstał właśnie ten zegar. Tata się zajmował mechanizmem wyzwalania bicia, znaczy tymi wszystkimi cięgłami do młotków, do dzwonów. Z ciekawostek waży około 280 kg i składa się z ponad 500 części. Kolejną ciekawostką właśnie jest łańcuch, ponieważ takiego łańcucha nie ma nigdzie na świecie. On został skonstruowany specjalnie w fabryce Rometa na potrzeby właśnie tego zegara, żeby zwiększyć jego wytrzymałość i nośność. Zostały zakute 2 łańcuchy. Na części zegarów mój tata stosował właśnie moduł z WSK. Ja najbardziej pamiętam powstawanie zegara z tego, że ojca ciągle nie było w domu. Bo całymi wieczorami siedział i go tam z kolegami go naprawiali. No i oczywiście z tego, jak był montowany na wieży. No to z tego najbardziej. Bo później jeszcze widywałam go, bo tata zabierał nas czasem na wycieczkę tam do zegara. Ale pierwszy raz to go widziałam za taki wiszący na wysięgniku, na dźwigiem on był wkładany na wieżę. Stałyśmy z mamą na dole na placu. No, obserwowałam to całe. Tam trochę się domagałam, żeby mnie podnieść, bo byłam jeszcze za mała, żeby to dobrze widzieć, ale wryło mi się w pamięć strasznie, bo to wielkie przeżycie było. No i później jeszcze była wycieczka już do obejrzenia zegara na wieży. Mam takie zdjęcia w kasku razem z mamą. Fajnie było. - 19 lipca 1974 roku warszawiacy zebrali się na placu Zamkowym, aby na własne oczy zobaczyć, jak po 35 latach przerwy wskazówki zegara na wieży zygmuntowskiej na nowo zaczynają odmierzać czas. Zawsze marzyłem, żeby zobaczyć ten zegar, bo mnie to ciekawiło. Pierwszy raz jak zobaczyłem, to było na przestawianiu czasu z zimowego na letni. Było to niesamowite wrażenie zobaczyć taką machinerię wielką i to, że to jest właśnie ten zegar, ten legendarny, ważny dla Polski zegar. I ja tam jestem i mogę go dotykać, mogę go obejrzeć z każdej strony, a i jeszcze do tego mogliśmy przestawić czas. To się wzruszam po prostu. Za każdym razem, jak go widzę. A chadzam tam czasami, jak zawsze, jak są jakieś wycieczki. No jest kawał dobrej roboty zrobionej.
W tym roku mija piękne pół wieku, odkąd zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie odmierza czas stolicy. Jest on niezwykły ze względu na ogrom pracy rzemieślników i wyjątkowość konstrukcji. Zegar ten powstał tylko w jednym egzemplarzu i jest symbolem wytrwałości oraz niezwykłej pasji ludzi, którzy go stworzyli. Że fajnie, że jest ten zegar i że został zrobiony mechaniczny, a nie taki, tak jak w tej chwili w większości są montowane te kwarcowe. No dobrze, fajnie, że odmierzają czas, ale no jest jakaś dusza w takim zegarze. To Ja myślę, że samo to, że ten zegar jest i możemy coś na ten temat w ogóle powiedzieć, propagować to założenie inżynieryjno-rzemieślnicze, można powiedzieć, to jest ważna rzecz. Wielokrotnie padały różne propozycje modernizowania tego zegara, zakładania różnych nowocześniej. Ja jestem jednak, może z takich lat jeszcze, ale jestem tradycjonalistą i póki ja opiekuję się tym zegarem, staram się tutaj pieczołowicie pilnować, żeby założenia jego ojców, konstruktorów były pilnowane. Myślę, że warto by było o tym pamiętać, że ten zegar tam jest. Jest bardzo ważny dla nas. To jest jedyny taki zegar w tej chwili, choć buduje się różne zegary w kraju. Budowało się, buduje, ale ten naprawdę jest wyjątkowy. To jest zegar na Zamku Królewskim w Warszawie.